Witamy Was serdecznie. Mamy piękny, pogodny dzień. Dokładnie. I co Tomku robimy? Którego dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy, już 14? patrzę, 15. 15 kwietnia, piękna pogoda, 15 stopni. No tak, Słonko świeci. po ostatniego pokazu, bo można powiedzieć, że robimy to samo, co właśnie ostatnio. Tak, czyli siejemy cebulę. Siejemy cebulę. No, ostatnio warunki były naprawdę niesprzyjające, Było zimno. Było zimno, było wiecznie, a dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Mamy bardzo ładną pogodę, sprzyjającą pogodę, no jak widzimy też warunki, no tutaj akurat jesteśmy Trochę, że tu nawet trochę wysusza. w rejonie powiat supecki. Tak. No i mamy tutaj dosyć niedobór wody. Ostatnio No, generalnie opady. Wielkopolska to jest wieczny Dokładnie. brak wody w glebie. Dokładnie i Susza się robi. staramy się z tym walczyć. Ale wilgoć jeszcze w glebie mamy. Jak tutaj. najbardziej. No cebulka jest zasiana, że tak powiem, w wilgotną glebę na około Tak 2,5 cm. 2,5 cm. Tak. Obsadę zrobiliśmy 600 tysięcy nasion na hektar, czyli mniej więcej 11 cm, No, 10,5 do 10-11 powiedzmy w tych granicach. nasionka Tak. linii. Tutaj mamy ten siewnik, którym sialiśmy, siewnik Stanley, model X10, 10-rzędowy. Czyli mamy 10 sekcji Mamy siejących. 10 sekcji, co 15 cm linia Dokładnie. siewu jest. Napęd z 2 kół przenoszony na przekładnię dystansową. Tak, czyli mamy z jednego koła napędowego napędzane 5 sekcji i z drugiego 5 Tak jest, sekcji. czyli po pół siewnika mamy z każdego napędu Dokładnie. zapewniony ten napęd. Wcześniej zmieniliśmy też łańcuch tutaj w przekładni, na trochę dłuższy. Żeby właśnie uzyskać ten wysiew, Tak czyli jest. 600 tysięcy nasion w odstępie tych 10-11 cm, bo tak jak wspomniałeś właśnie, siewnik ma dwa przełożenia, tak jakby, jeżeli Tak jest, chodzi siewnik, jak tutaj jest tabela, potem pewnie ją będzie widać jeszcze na filmie. Pierwsza tabela jest na standardowe ustawienia, na standardowy łańcuch i standardowe koło zębate, które się mieści z tej Czyli strony. na taką większą ilość, można powiedzieć, wysiewanych nasion Najbardziej na hektarze. popularnie, nie? Tak. Czyli powiedzmy te zakresy od 4 do 8 cm. Natomiast jeżeli coś przekracza już te 9-10 cm, to wtedy zmieniamy łańcuch, koło zębate i używamy drugiej tabeli z tym przełożeniem z kołem zębatym 40 ząbków. Podczas gdy standardowo koło ma 24 ząbki. Dokładnie. A to już są technikalia. Tak. Siewnik ustawiony, doregulowaliśmy docisk sekcji, ustawiliśmy oczywiście zgarniacze nasion, żeby nam ładnie pojedynkowało. Co chwilę sprawdzaliśmy w glebie też, czy nasionka są wysiane, Dokładnie. czy są na dobrą głębokość, 2,5 cm, czy są równomiernie posiane, czy jest dobry docisk tylnego koła oraz koła pośredniego. No i ogólnie, czy ubywa nam nasion Dokładnie, z każdego bo to zbiornika najważniejsze. To proporcjonalnie. najważniejsze. Nie Na wiem, razie czy Tomku, wszystko jest ok. czy Tomku wspomniałeś, siewnik typowo bardzo prosty i mechaniczny przede wszystkim. Tak jest, jest to mechaniczny siewnik, ale to oznacza, że ma przeniesienie napędu z koła poprzez przekładnię łańcuchową mechanicznie na tarcze wysiewające, które są w aparacie rozdzielającym ziarno. Natomiast jest to siewnik jednocześnie pneumatyczny, podciśnieniowy, czyli nasionka na Jest tarczy jakby przysysane, są przysysane do dokładnie tarczy. tak do otworów tarczy wysiewającej. I swobodnie I spadają potem w łoże grawitacyjnie siewne tak sobie zwane. spadają przez taką prowadnicę nasion do redlicy, do kanału. Redlica tworzy bruzdę i zaraz spada tam nasionko. Dokładnie. Oczywiście kontrola tego podciśnienia Tak, mamy odbywa się tutaj- na jednym z Mamy zegarów. tutaj wakuometr i I manometr. manometr. Wakuometr, czyli ten, który nam pokazuje podciśnienie. W przypadku cebuli jest to wartość między minus 40 a minus No 50. teraz mamy powiedzmy gdzieś tak pomiędzy, czyli minus 45 dokładnie. O. A przedmuch tak zwany, czyli ten wydmuch powietrza i jednocześnie też czyszczenie aparatu rozdzielającego nasiona, no to mamy na 1/4 tego tak orientacyjnie między 8 a 10 Okej. jest to ustawione. Wałek chyba nawet nie musi chodzić na 540 obrotów. Nie, mamy około tylko mniejsze. 400-380 obrotów na wałku WOM. No, a to się też przekłada na mniejsze zużycie paliwa. Dokładnie. Ten siewnik, on jeszcze z takich rzeczy praktycznych też tylko powiem, że rozstaw kół siewnika wynosi 180 cm i koła ciągnika No też również i maszyna mamy jest- też wąskie ogumienie. Tak, maszyna też jest przystosowana właśnie pod siew z tego względu, żeby nam nie ugniatała tego łoża siewnego, czyli Tak jest. żebyśmy mieli pomiędzy kołami, dokładnie mamy około 1,45 m, więc w ogóle to ten pas siewny jest nienaruszony, nieugnieciony. Tak jest. To jest ważne, bo inaczej byśmy zniszczyli po prostu nasz wysiew na niektórych rzędach cebuli, o co Dokładnie. nam w ogóle nie chodzi. Nie? Dokładnie. Co do ciągnika. Ciągnik, siewnik jest tutaj zagregatowany z maszyną, z ciągnikiem marki Aupax z modelem 410.
Jest to może już nie nowość, bo jest już w naszej ofercie od ponad roku. Ciągnik zmodernizowany. Nowa wersja, że tak powiem, ciągnika serii 4000 pod marką Aupax już ze zmienionym silnikiem. Mamy tutaj już Weichai 4,6 litra. Mamy tutaj większą pojemność. Mamy tutaj również większy rozstaw osi. Zmienioną kabinę, kabina już jest dwuosobowa, bardzo kabina bliźniacza podobna do serii 5000. Oczywiście ciągnik jest bardzo prosty, bardzo mechaniczny, bo mamy tutaj przekładnię 18 biegów do przodu, do tyłu, 3 zakresy biegów i rewers elektrohydrauliczny. No ten ciągnik mamy też wyposażony w coś naprawdę fajnego. No tak, nawigacja. Mamy tutaj zamontowaną nawigację, która no, tutaj akurat wzbudziła duże zainteresowanie. Tak, każdy tutaj z klientów, którzy dzisiaj byli na polu, no niestety Tak. nie filmujemy ich, bo tam jest No, nie każdy ale wyraża każdy się zgodę. przejechał Tak. ciągnikiem, każdy zobaczył, jak to funkcjonuje. Tak, jest zachwycony prostotą przede wszystkim. Mhm. Bardzo mało elementów jakby do zamontowania. Można samemu zamontować Dokładnie. w kabinie ciągnika nawigację. Kwestia tam kalibracji, ale to jest tak naprawdę ustawień, to jest temat jest na to telefon trudne tak naprawdę. I nie jest to trudne, bo też na naszej stronie internetowej o Alinav Mamy film film instruktażowy. jak krok po kroku to zrobić. Dokładnie, także no tutaj już i precyzja wysiewu, no bo wiadomo, tych nasion mamy sporo już tutaj na hektar, więc ta precyzja musi być zachowana. A do tego mamy precyzję prowadzenia. Dokładnie. Ja może pokrótce tylko powiem, że z czego składa się w ogóle ta nawigacja, bo często klienci dzwonią i mówią, panie, ale co to jest ta nawigacja? Nie? Nawigacja Alinav, tutaj mamy model AF303, Czyli taka najprostsza. najprostsza, ale jednocześnie bardzo precyzyjna. Tak, Ona składa się z kierownicy, z gałką, tak. do tego ma silnik elektryczny o niskim profilu, czyli ta kierownica nam nie wystaje Tak, 20 cm względem oryginału wyżej. można powiedzieć, że Tak. jest może 5, może 6, 7 cm Tak, jest. wyżej od Oczywiście jest oryginału. blokada tego silnika, żeby nam się cała kolumna nie obracała. Nie obracała dokładnie. Mamy też wyświetlacz, tablet z Androidem. On tutaj ma przekątną ekranu 10,1 Tak. cala, No i bardzo czytelny, jasny. Tak. No i Do tego oczywiście mamy antena, antenę. bo bez anteny nie ma nic. I ta antena jest z żyroskopem i może pracować z dokładnością 2,5 cm. W sygnale bezpłatnym ASG EUPOS, czyli takim pochodzącym z sieci naszej Tak. geodezyjnej. Ale jeżeli ktoś jest bardziej wymagający co do sygnału i precyzji, mamy również dostępny Sygnał płatny, sygnał abonamentowany. płatny. Tak. I to jest sygnał na 1 rok, nie? Ale jest bardzo precyzyjny. Ja bym powiedział, że to precyzja tam jest No, naprawdę centymetrowa. Tutaj akurat też pracujemy na tym sygnale, więc naprawdę no, widać po pewnie tam nagraniach z dronach będzie widać jak precyzyjnie i naprawdę ładnie to prosto pole to też wygląda. wygląda. W zestawie mamy również przełącznik nawigacji, który jest osobno oprócz tabletu. Tak, no i oczywiście można tę kierownicę też wyposażyć w taką specjalną nakładkę. Bluetootha. I dodatkowo, jeżeli żyroskop, który jest zamontowany w antenie, nie wystarcza, no bo wiadomo, Coś się tam różne dzieje, rzeczy, nie? A mamy sygnał bezpłatny na przykład. dokładnie, możemy również doposażyć tą nawigację w czujnik skrętu na koło. przednią oś. Nie? I do tego uwieńczamy ten zestaw o antenę, kamerę HD, Tak, czyli w dużej, wysokiej rozdzielczości. Myśmy tą kamerę akurat zamocowali nie z tyłu ciągnika, nie. A na ale jednej na sekcji siewniku. właśnie. I mamy podgląd, że tak powiem, na bieżąco na jedną z sekcji, dokładnie na tarczę wysiewającą, gdzie możemy zareagować, gdyby na przykład byśmy mieli przepusty albo podwojenie Tak jest. na tarczy I wysiewającej. wtedy idealnie operator w czasie rzeczywistym to wszystko widzi. Dokładnie. Także zestaw, ciągnik, nawigacja rolnicza, siewnik tutaj do siewu cebuli, 3 w jednym, a nawet więcej w jednym. Tak, no mamy już sprawdzony zestaw, bo to jest kolejny Kolejny pokaz. który pierwszy wyszedł sukcesem. Jakby ktoś szukał siewnika, prosimy o kontakt. Dokładnie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnych filmach. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.